Od dłuższego czasu było dosyć cicho od Scotta. To się ostatnio zmieniło i od jakiegoś tygodnia praktycznie co drugi dzień rzuca w nas jakimiś newsami. Zobaczcie sami. 12 lutego został potwierdzony reżyser filmu FNAF-a. Pokazałem to już w poprzednim odcinku, ale tylko na moment. Reżyserem będzie Chris Columbus, praktycznie Krzysztof Kolumb. No i poza odkryciem Ameryki, Kolumb znany jest z pracy nad takimi filmami jak Gremliny, pierwsi trzej Harry Potterzy, Kevin sam w domu 1 i 2, Mrs. Doubtfire, oryginalna fantastyczna czwórka, Noc w muzeum, czy też niestety Pixele. Poza samymi Pixelami, zapomnijmy o nich, to Chris robił naprawdę dosyć dobre filmy, choć w większości komedie. Ale jeśli przyjrzeć się tym filmom, są naprawdę porządnie zrobione, praktycznie wszystkie z nich lubię. Więc wydaje mi się, że nie wygląda to jakoś groźnie. To osoba, która może zrobić naprawdę dobry film z FNAF-a. Od razu przypomnę któryś raz, bo pewnie pojawią się pytania w komentarzach. Gil Kenan nie pracuje nad filmem od czasu, kiedy Scott przeniósł się z Warner Brosa do Blumhouse'a. I film ma wyjść na początku 2019 roku. Więc to był pierwszy news, potem następnie 14 lutego pojawia się strona dla trzeciej książki FNAF na Barnes & Noble. Na stronie pojawiła się okładka, ale był to tylko placeholder, nie było tam żadnych szczegółów, żadnych opisów książki, tylko okładka z napisem trzecia książka. I od razu, zanim ktoś będzie pytał, to nie ma żadnej ukrytej wiadomości w literce B. To tylko wina czcionki, duże litery w czcionce hacked, mają takie bajery. Ogólnie nie było to nic wielkiego, ale już zaczęło zastanawiać. Ledwo 2 dni wcześniej był wielki reveal reżysera filmu, a teraz to. A teraz już było czuć, że coś dalej się toczy. Sama strona na Barnesie może być tylko jednym elementem budowania przez Scotta hype'u i w końcu za parę dni możemy dostać już pełną wersję tej strony, opis książki i wszystko, ale cóż, póki co tego nie dostaliśmy i wciąż czekamy. Ale w tym czasie Scott się nie zatrzymał i szaleje z następnymi rzeczami. 16 lutego pojawił się news, ogłoszenie od Scotta dotyczące przyszłości FNAF-a. Dosyć ciekawe, powiedziałbym. Scott przyznał, że największy powód, dla którego jeszcze nie ma żadnych remake'ów czy portów FNAF-owych na konsolę, to sam fakt, że nie ufał wystarczająco innym wydawcom, ponieważ to on sam chciał zakończyć historię, więc na dobrą sprawę nic z tego nie wyszło. No i teraz, gdy Scott zakończył historię, gdy Scott wypuścił FFPS-a, nie musi się już o to bać. Dlatego też bardzo możliwe, że w przyszłości pojawi się więcej FNAF-ów, ale nie będą już tworzone przez niego samego. Nie wiem do końca, jak to będzie wyglądało, czy chodzi o to, że Scott zamierza sprzedać komuś te prawa do FNAF-a tak totalnie, czy zamierza po prostu współpracować ze studiem, który wyprodukuje jego gry. Ale co jak co, to jest dosyć ciekawa kwestia. Scott w prosty sposób przyznał tutaj, że FNAF jest skończony. Że stworzył te 6 gier, które wyjaśniły fabułę, chciał zrobić to sam, osobiście i FNAF jest skończony. Jednocześnie mówi, że to nie koniec dla FNAF-a. Może to tak głupio brzmieć, ale tak właśnie jest. Skąd zakończył FNAF-a, potwierdzenie, że będzie więcej FNAF-ów. Ciężko powiedzieć, czy chodzi tutaj o nową historię, czy o spin-offy na poziomie FNAF Worlda, czy jakieś rebooty pokroju książki, czy coś, ale najwyraźniej coś będzie. Może być ciekawie. Zanim rzucicie się na to, że FNAF nigdy się nie skończy, daje nie wszystko. Jak już mówiłem, FNAF się skończył. Mamy tam parę wątków do rozwiązania, ale poza tym fabuła jest kompletna. Scott po 4 dał nam 2 gry rozszerzające fabułę, wyjaśniająca nierozwiązane fakty i to było na tyle. Fabuła trzymająca ludzi przy tym temacie się już zakończyła i można ruszyć dalej. A to tam będzie z FNAF-em, jakie tam następne gry będą, to co będzie, to będzie. O ile Scott po prostu nie sprzeda komuś FNAF-a i odłączy się od tego, tak to ja jakoś nie boję się o to, co stanie się w przyszłości z tą serią. Myślę raczej pozytywnie. Ale poza taką daleką przyszłością, to Scott powiedział też o czymś, co pojawi się dosyć niedługo. Aktualizacja do Freddy Fazbear's Pizzeria Simulatora. Ale 16 lutego, kiedy wypuścił to ogłoszenie, nie był jeszcze pewny, bo co ma się pojawić w tej aktualizacji? Albo wielki Custom Night z wieloma postaciami, albo niekończący się Tycoon. I szczerze, ja generalnie wolałbym Tycoona, chyba że Custom Night miałby jakoś rzeczywiście porządnie naprawić gameplay horrorowy z FFPS-a, bo cóż, nie wszystkim się podobał. Był bardzo kontrowersyjny, można powiedzieć, że słaby, więc tak średnio.
Jeśli Custom Night miałby naprawić ten element gry, tak jak w Sister Location Custom Night robił za 90% gameplayu w grze, to może nawet Custom Night byłby lepszy, ale rzeczywiście bardzo bym wolał Tycoona, bo mam obecnie masę zabawy z tym, a co dopiero jakby został rozwinięty przez Scotta. Może będzie można kupować inne animatroniki, postacie z innych gier. Jeśli by zrobić to niekanonicznie, to może nawet kupować samego Springtrapa, czy zaszaleć w jakikolwiek inny sposób. Patrząc, że miałyby tam być jakieś codzienne wyzwania, challenge, to wydaje mi się, że to byłby bardzo ciekawy koncept. Ale dochodzimy do samego końca. 18 lutego. Wczoraj Scott udostępnił nowy teaser i zaktualizował ogłoszenie. Custom Night wygrało. Scott pytał się community o feedback i wyszło na to, że więcej osób chce Custom Nighta. Tak więc będzie Custom Night. Ale Scott wspomniał też, że sam Tycoon może pojawić się w późniejszym terminie, więc o tyle dobrze. Sam bardziej czekam na Tycoona, więc jak to będzie, zobaczy się. Tymczasem jeśli chodzi o teaser, Scott znowu rozświetlił swoje logo, tym razem na zielono czy tam turkusowo. Teaser przedstawia 40 prostokątów i raczej możemy zgadywać, o co w nim chodzi. Samo ogłoszenie mówiło o wielkim Custom Nightie z masą postaci. Wygląda więc na to, że Scott planuje wprowadzić tutaj 40 różnych postaci z różnymi mechanikami. Zastanawiam się, czy to będą mechaniki związane ze starymi grami, czy coś zupełnie oryginalnego, ale co jak co, 40 postaci to jest masakrycznie dużo. Wątpię, że tryb 40-20 będzie dostępny, raczej będzie ograniczona ilość animatroników w grze. Wątpię też, że to będzie jedynie jakiś reskin, czy bez zmian w mechanikach. Gdyby tak było, Scott mógłby bez problemu zrobić jedno i drugie naraz, Custom Night i Tycoon, więc wydaje mi się, że to będzie coś innego, że Custom Night będzie na pewno czymś ciekawym, totalnie zmieniającym gameplay FFPS-a w jakiś nowy sposób, a w przyszłości dostaniemy ten Tycoon. A potem, cóż, na pewno więcej od Scotta. Choćby nawet miał sprzedać FNAF-a i się od tego oddzielić, wątpię, że skończy z tworzeniem gier. Wciąż wszyscy czekamy na The Desolate Abandon. Anyway, tak wygląda na ten moment sytuacja. Możliwe, że na dniach Scott rzuci więcej rzeczy, opis książki FNAF i inne takie. Na pewno też będzie dodawał coraz to nowe rzeczy na Scott Games, aktualizacje w temacie Custom Nighta. Ostatnio była też taka akcja na Reddicie, że wrzucił posta łamiącego zasady. Po prostu wspomniał, że jego syn dostał pierwszą wypłatę i kupił za nią merch od Manpata. I w wyniku całego tego postu wyszło na to, że Scott może w końcu zacząć korzystać z Twittera, więc tym ciekawiej. Ostatnie dni zapowiadają się bardzo obiecująco i ożywiają fandom, więc naprawdę bardzo fajnie, że Scott tutaj się odzywa. Ale cóż, na ten moment ode mnie to tyle. Będę informował na bieżąco na Facebooku i nie na bieżąco w następnych odcinkach, jak będzie wyglądała sprawa. A póki co, dziękuję Wam serdecznie za oglądanie. Nie zapomnijcie zostawić jakiś własny komentarz w temacie obecnych wydarzeń i do zobaczenia w następnych odcinkach.